Bo patrzę teraz w dowód, to ja już mam tu wbite zespół pojazdów 44 000 kg. Tą adnotację, którą miałem zrobić na przeglądzie, to było te 42 tony, na te 50 000 km średnie spalanie według komputera, ale z tą skrzynią biegów już tak pomalutku zaczyna mieć coraz większe lagi. Już nigdy w życiu tam nie byłem, więc będzie to coś nowego. Cześć, witam w poniedziałek, godzina 8:40. Zaczynamy nowy tydzień, dzisiaj trochę później. Dzisiaj późno zaczynam, bo wjazd na Połaniec mam dopiero na 20. Od 20 do 22 mam bramkę. Nie było nic wcześniej, nowy miesiąc, podobno dużo nowych firm wyszło od sierpnia. Mało bramek wjazdowych, ciasno jest, żeby sobie znaleźć jakąś bramkę awizacyjną w lepszych godzinach. Dlatego tak to na razie wygląda. Teraz jadę na przegląd, muszę sobie zrobić przegląd techniczny. Podobno mam sobie podnieść dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, o co to tam chodzi. Bo nigdy tego nie robiłem. W Volvie miałem tą masę już podniesioną do 44 ton DMC. Po przeglądzie muszę jechać do biura, zawieźć dokumenty, zawieźć dowody rejestracyjne, bo tam dziewczyny w biurze do czegoś potrzebują. Pojadę na tartak, załaduję sobie zrębkę, pojadę ją zawieźć na plac, a potem się będę ładował na ten wjazd na Połaniec na 20-22. No to się zbieramy. Widzę, że jeden samochód od nas już jest na przeglądzie, no ale wszyscy mamy chyba do 6 sierpnia przegląd. Samochody przyszły w jednej partii, no to nie ma się co dziwić. Ale już widzę, że za nim stoi jakaś inna ciężarówka na przegląd, także troszeczkę kolejki będzie. To sam nie wiem, o co chodzi z tym DMC do 44 ton, bo patrzę teraz w dowód, to ja już mam tu wbite zespół pojazdów 44 000 kg. Co to ma na celu, to w sumie do końca nie wiem. Pewnie w transporcie intermodalnym z kontenerami morskimi ma to znaczenie, bo tamto DMC zestawu może być wyższe. I ciekawy jestem, czy na przykład za granicą, tak, na przykład w Czechach na 5 osiach zespół może ważyć 42 tony. Czy jakbym został złapany, przeładowany w Czechach, to czy z tym wpisem do 44 ton w Czechach łapałbym się pod ten limit 42 tony. Dobra, ja już po przeglądzie. Jako prezencik do przeglądu wybrałem sobie takiego psikacza na owady. Nic tam sensowniejszego z tych gadżetów nie widziałem. No i jadę sobie jeszcze oddać dokumenty. Przy okazji musiałem w teczce poszukać mojego pozwolenia na przejazd przez 7 ton. Bo tamto stare, z tego co kojarzyłem, mi się skończyło. A nie byłem pewny, gdzie mam to nowe. Nie wiedziałem, gdzie sobie je wcisnąłem, ale dobra, jest na swoim miejscu. Mogę sobie przez 7 ton czmychnąć na skróty do bazy. Tą adnotację, którą miałem zrobić na przeglądzie, to było te 42 tony, ale to miał być wpis typowo dotyczący transportu intermodalnego. W SMS-ie miałem napisane 42 lub 44 tony, ale to chodzi o to, że po prostu na 5 osiach intermodalnie to będzie 42 tony. Na 3 osiach, jakby ciągnik miał 3 osie, to transport intermodalny byłoby 44 tony. W dowodzie mam właśnie wbite to DMC zespołu pojazdów na 44 tony tam w adnotacjach urzędowych, no ale i tak w Polsce administracyjnie ograniczone to jest do 40 ton, więc jestem ciekawy właśnie, jakby to zadziałało w takim bardziej liberalnym kraju jak na przykład Czechy, gdzie to DMC na 5 osiach wynosi 42 tony. Będąc na bazie, przy okazji dolałem sobie 3 litry oleju, bo się już Mercedes o to dopominał. Nie wiem, czy poprzedni kierowca już tu robił jakąś dolewkę oleju wcześniej, czy nie. Czy to jest od nowości. Jeśli od nowości, to ma 76 000 przebiegu. Ja tym samochodem zrobiłem równo 50 000 i 500 km. Na te 50 000 km średnie spalanie według komputera to jest 32,2 litry. Z czego z samej jazdy pokazuje 30,6 litra. Jazda to jest 840 godzin, a postój tego samochodu na zapalonym silniku to jest załadunki, rozładunki, stanie w korkach 285 godzin. Więc tak naprawdę na te 50 000, co przejechałem, 1/4, prawie 1/4 to jest stanie w korkach, załadunki, rozładunki. Także przy tym trybie pracy ten silnik nie będzie miał tyle najeżdżonych kilometrów, co będzie miał nabite motogodzin tak naprawdę. Za niedługo zbliża się też przegląd okresowy, bo już chłopakom powychodziło powiadomienie na komputerze. Już się tam pojechali, już się tam pomalutku serwisują. No ja mam jeszcze chyba za mało kilometrów, bo
Na razie Robur się tu nie dopomina o serwis. Jak na razie jazda bez narzutów, nic się tu nie dzieje, żadnych usterek, żadnych awarii. Jedyna taka mała pierdoła, co wyskoczyła, to nie działa mi czujnik ciśnienia powietrza na bliźniaku od strony wewnętrznej na jednym kole. Ale to przy serwisie olejowym zrobimy. Także na razie Mercedes spisuje się dobrze, nie ma co narzekać. Ale z tą skrzynią biegów już tak pomalutku zaczyna mieć coraz większe lagi. Już coraz częściej się zdarza, że dojeżdżając do ronda, on już tak nie do końca wie, jaki bieg ma sobie wrzucić. Jeżeli tym gazem operuje się tak dosyć delikatnie i stopniowo, to nie ma z tym problemu. Ale na takiej zasadzie, że dojeżdżasz do ronda i chcesz na to rondo szybko wskoczyć, dołożysz mu gazu do podłogi, to w tych momentach ma moment zawahania. Dla Mercedesa to jest szok. No to dojechałem na tartak, umęczyłem to. Będę sobie ładował zrębkę drobną. Tak na oko z drogi myślałem, że nie ma towaru, ale pomalutku na bieżąco coś się tu dosypuje. Na spokojnie jedno auto tu jest. Od momentu rana jak ruszyłem, mam już wyjeżdżone 3 godziny. Mnóstwo czasu zmarnowała mi zakopianka w Myślenicach. Znowu po weekendzie dzisiaj zrobili zwężkę do jednego pasa. To zwężenie znowu ma być aktywne do czwartku, do wieczora. Także w tym tygodniu Myślenice znowu będą zakorkowane. Dzisiaj pomimo wszystko i tak bardzo na spokojnie. Dochodzi godzina 13, zanim się załaduję, wyjadę stąd. Dojadę na plac, to i tak jeszcze będę miał po południu dosyć dużo wolnego czasu. No tak jak chyba rano wspominałem, wjazd na Połanie są dopiero po godzinie 20. Rozładowany, przed bramą byłem o 18. Wjazd dopiero po 20, 2 godziny stałem przed bramą. Teraz jest za 5:09, wyjeżdżam. Została mi godzina 50 na 9 godzin. O dyszce dzisiaj nie marzę, bo mi pracy i tak braknie. Myślę, że powinienem do Brzeska, za Brzesko, gdzieś tam w okolice Bochni dojechać. A nawet jakby dobrze wiatr w żagle zawiał, to być może do Łapczycy, do Gierczyc, na Bipika. Janosik odpalony i lecimy. Dobry, we wtorek rano udało się wczoraj dojechać na BP w Gierczycach. Troszeczkę sobie wczoraj źle coś sprawdziłem w tachografie, bo przyjechałem tu na ostatnie minuty. Tutaj w nocy stał zestaw z Plandeco, nawet nie słyszałem, kiedy kierowca w nocy wyjeżdżał. Zostawił sobie auto, rezerwacja miejsca. A ja tak z rozpędu spod dystrybutora tylko wjechałem do przodu, kraj zakończenia i dobranoc. Także stoję trochę jak pokraka, ale tym busem też w nocy nie wyjeżdżał. Widzę, że on jest na angielskich numerach. Olej się już grzeje, powietrze bije, kawa parzy. Za chwilę startujemy. No i zjeżdżamy do Zagłębia Tartaczników. Zrobiłem sobie obchód po tartaku, będę miał mało tego towaru. Doładujemy tutaj jakieś pół naczepy, przejedziemy na drugą część tartaku, dosypiemy drugiego asortymentu. Na szczęście te dwa ze sobą można mieszać, nic się nie dzieje. Ważne, żeby całe auto się uzbierało. Nie jest najgorzej. Brakło z 2-3 łyżek. Jakbym przyjechał za godzinkę, to by się prawie to nasypało.
jedziemy na drugą część tartaku dosypać resztę. Ależ mi się niefartownie trafiło. Dojechałem do korka na wylocie z Myślenic przed górą w Bożęcie. I tutaj od lewej strony właśnie wyszła pielgrzymka. I to jeszcze przed takim stromym podjazdem. Coś pięknego. No ale tam pod górkę są 2 pasy. Może mi się uda ich jakoś wyprzedzić. Dobra, mamy tu jakieś kierowanie ruchem. Pierwszą grupkę się uda wyprzedzić. No i teraz druga grupa. Tak jest, że jak człowiek jedzie na końcówce czasu i próbuje sobie policzyć, przeanalizować, czy uda się dojechać, czy się nie uda dojechać, tak żeby sobie nie przewalić tachografu, to trafi się taki prowadzący. Praktycznie od dzisiaj góry mnie już męczy. 72 km/h to była na razie nasza maksymalna prędkość A. Co chwilę jakieś zakręty, co chwilę jakieś samochody, motocykle. Nie mam go jak wyprzedzić. I tak się za chłopem morduje. Dobra, to może być moja jedyna szansa. Udało się 4,26 jazdy, zostaje mi 4 minuty. Już się rozładowywuję. Muszę zrobić pół godziny pauzy i od 14 mam wjazd do 16 na Połaniec. Udało się złapać ostatnią bramkę. 13:20 plus pół godziny, plus załadunek, plus dojazd, tak żeby do 16 się wyrobić. Dobra, działamy, bo nie ma czasu. A tam ekipa już stoi i czeka na załadunek, a ktoś im plac zajmuje. Nieładnie. Dziękuję, Marku, za gościnę. Proszę bardzo, do następnego. No i dojechałem na tartak, koniec na dzisiaj. 18:30, załadunek pewnie w okolicach 7, chyba że znowu zostanę zaskoczony tak jak ostatnio. 27 stopni, idę zobaczyć nad rzekę, czy jest tam miejsce, żeby się rozłożyć z krzesełkiem i chwilę posiedzieć. Dzień dobry w środę, to ja już w drodze jak zwykle. Ten załadunek na tartaku nie poszedł tak fajnie jak zawsze. O godzinie 7:15 poszedłem po tartaku szukać w ogóle operatora, czy się mną ktoś w ogóle zainteresuje do załadunku. Okazało się, że Grzegorz, który zazwyczaj mnie ładował, pojechał sobie w nocy z paletami gdzieś tam w trasę. Reszta chłopaków na tartaku zajęta swoimi obowiązkami, awariami, problemami. 8 udało mi się wyprosić Bartka, żeby mnie załadował w międzyczasie, bo musiał tam podawać drzewo na podajnik. No ja już na autostradzie A4 w kierunku Tarnowa. Zajadę na miejsce, rozładuję się. Zobaczymy, czy są jeszcze na dzisiaj jakieś wjazdy na Połaniec. Solówką przed chwilą wyprzedził, bo jadę za 4.8 po autostradzie. Jedzie takie 86, 87, to nie będę świrował. Jest to jeszcze prędkość do zaakceptowania na autostradzie. Na Messengerze przeczytałem od rana od chłopaków, że jest jakiś problem z awizacjami, jest problem z systemem, bo tam chyba system siadł awizacyjny. Generalnie robi się tam bałagan przed elektrownią. Chłopaki nie mogą wjechać do środka, także jadę sobie na spokojnie, zobaczymy, co się tam wyklaruje w ciągu dnia. Dochodzi 12 w południe, wysypałem sobie tego kursa. Na Połaniec się nie załapałem, bo jest jakaś awaria systemu, nie można złapać tych bramek. Wracam się w góry, wracam się w kierunku tartaka. Podciągnę sobie jeszcze 1,5 godziny, bo tu mam wyjeżdżone 3 godziny 2 minuty. Jakiś obiad, myślę, że zdążę jeszcze dojechać na tartak.
w takich godzinach, że będzie otwarty. Dam radę się jeszcze dzisiaj załadować, a potem zobaczymy, co dalej. Kurde, sypie się trocina z głowy. I fryzura zrobiona. Panie używają suszarki do robienia fryzury, a ja dmuchawki. Dzień dobry, Grzesiu, bo się zapomniałem przełączyć, ja jeszcze na placowym kanale byłem. Gdzie stoją jakieś bebka? Dobra, do nas spokojnie. Podziękował. Godzina 16:30. Udało mi się załadować. Tak naprawdę byłem tutaj niezapowiedziany na tym tartaku. Wręcz można by powiedzieć, że nawet niechciany. Towaru brak, ale udało się wyzbierać po pół łyżki przy końcu, ale udało się wyzbierać całą naczepę. Także zwarte. Ale w związku z tym, że dzisiaj wyzbierałem tutaj cały towar, to jutro nasza firma ma sobie tutaj już nie przyjeżdżać. Lecę to rozładować. Dzisiaj tam jeszcze zdążę dojechać te 200 km. 6 godzin i 5 minut jazdy, ale na dyszkę uda się to jeszcze dzisiaj ogarnąć. Dzień dobry, w czwartek rano, już godzina 7:15 dochodzi, ale podobno dzisiaj nie mam się gdzie spieszyć. Na tartak, na który jadę, gdzieś tam właściciel nad ranem z drewnem miał przyjechać, dopiero chciał się trochę przespać i tak najwcześniej na 9:10 chciał, żebym przyjechał. Stałem sobie na takiej stacji benzynowej, miejsca dużo, ale ciemno tu w nocy strasznie. Ale z samochodem widzę, że nic się nie stało, zresztą obok mnie też stała ciężarówka z silosem. Jakieś autobusy tu parkują, więc chyba tu jest w miarę spokojnie. O 21:00 tu było wszystko pozamykane. Dzisiaj rano nikt nie przyszedł po żadną opłatę. To chyba jest parking bezpłatny. Nawet w nocy stał samochód z otwartą szybą. To musi być spokojna okolica. Tak więc dopijam kawę i lecimy. Wczoraj jak stanąłem na tym parkingu, wskoczyło 9 godzin 59 minut jazdy. Brakło mi 3 minuty do tego parkingu United Logistyk. Teraz rano, jak robiłem kraj rozpoczęcia, patrzę 10 godzin 30 pauzy. Mówię, może jeszcze dostoję te 30 minut. Będę miał drugą 11 w tym tygodniu, ale kroczyłem 13 godzin o 14 minut, także 11 się już nie liczy. Plusem tego parkingu jest to, że od tej stacji benzynowej 500 metrów jest Dino w razie potrzeby. 7 sierpnia dzisiaj mamy, a ja o godzinie 4 się przebudziłem nad ranem, musiałem sobie włączyć ogrzewanie. 9 stopni dzisiaj mieliśmy rano. Teraz jest 13. Dojeżdżam sobie do tartaku. Jakiś kilometr wcześniej się minąłem z właścicielem, który ma mnie ładować. Widziałem, że mnie zauważył. Nie wiem, jakie tam ma sprawy do załatwienia na wsi, ale może za niedługo się wróci, zobaczymy. Na razie nie dzwonię, nie zawracam mu tyłka. Jadę się na górny plac obrócić, przygotować sobie naczepę do załadunku i będziemy się bawić. Troszkę tu mam ciasno dzisiaj. Tu się muszę jakoś maksymalnie wyciągnąć. Teraz jest problem, żebym sobie tylko w ładowareczkę nie przyrżnął. Żruk
naczepy mija koparkę, to łamiemy się w prawo. Mniej więcej tam chcę cofnąć gdzieś w kierunku tej hali. Dobra. Kamera idzie na uchwyt, bo muszę się zająć bardziej cofaniem niż nagrywaniem. I dobra, i zjeżdżamy na dół. No to załadowane. Lecimy to wysypać. 230 km przede mną. Chłopaki sobie wymyślili wahadełko na samym dołku między Jordanowem a naprawą. Tu się trzeba dobrze rozpędzić z górki, żeby pod tą górkę do naprawy wyjść w miarę na rozpędzie, bo i tak samochód ma ciężko. Teraz jak będę startował od zera, to jest piłowane do samego szczytu. Tam do partyni czysto. Dojeżdżam do tartaku. Jutro będziemy się tutaj ładować. 8:45 jazdy. Gdzieś się tu ustawię na noc. Zaraz podejdę do biura, bo widzę, że szefy jeszcze są. Zapytam się, o której godzinie się jutro ładujemy, bo oni tu chyba od 6 pracują. I zobaczymy, czy w ogóle jest towar. Tu sobie wcofam koło tej konicówki. No to jestem zaparkowany w takich okolicznościach przyrody. Ustawiłem się tu obok kłonicy. Tam się kończy zrzucać Dłużyca. Widziałem, że towaru jest stosunkowo mało, więc rano będą musieli dorąbać na mnie towaru, więc czekam na SMS-a z odpowiedzią, o której godzinie będziemy się ładować, ale myślę, że to będzie gdzieś około godziny 7:30. Przy okazji startaku możemy się przejść tutaj nad rzekę. Tutaj widać kawałek rzeczki, ale nie będę tam dalej filmował, bo siedzi tam sobie pani z takim dużym psem nad wodą, nie będę mu przeszkadzał. Piątek 7:40, właśnie dostałem telefon, żeby podjechać do załadunku. Pasy będą pikać. Noc fajna, cicha, spokojna. Od 6 godziny się tu chłopaki po tartaku zaczęli kręcić, ale to mi też w niczym nie przeszkadzało. Zaglądam, dostałem telefon, że mogę podjeżdżać, ale i tak jeszcze nie jest łyżka zapięta do koparki. Zrębka się już nasypała, tutaj z boku leży łyżka. Jedziemy zapinać łyżkę i ładujemy. Dzisiejszy załadunek z rana był opóźniony o godzinę, co do tego jak się umawialiśmy wczoraj, bo tak naprawdę o 8:30 zaczęliśmy się ładować, mieliśmy się ładować 7:30 według SMS-a. Przyjechałem z tą zrębką, 2,59 wyjeżdżone właśnie się rozładowuje i dostałem nową destynację. Jadę do miejscowości Nisko, nigdy w życiu tam nie byłem, więc będzie to coś nowego. To mniej więcej wygląda po nawigacji koło jeziora Tarnobrzeskiego do Tarnobrzega, potem przez jakiś Grębów na Stalową Wolę Nisko. Około godziny 20, 68 km. Półtorej godziny jazdy mi zostało, więc mam nadzieję, że się uda. Jedzie sobie przede mną taka wywrotka polskiej firmy Mega. Z tyłu ma zamontowany jakiś kompresor MHS-u. Wiem, że MHS robi zabudowy do lasu. Nie wiedziałem, że jeszcze jakieś takie kompresory mają. Czyli wydaje mi się, że towar z tej naczepy można pompować normalnie
jak towar z silosa, do jakiegoś tam silosa na paszę, czy coś takiego. O, lewego stopu kolega nie ma. Ale w środku przez te szyberki ja tam widzę jakby jakąś ścianę grodziową, czy coś takiego. Strasznie ciekawa wywrotka. Próbuję tam zaglądnąć, co tam jest, jakieś resztki zboża. A tu z tyłu pod drzwiami jest taki ślimak. I ten ślimak pewnie wtłacza ten towar tam do tego kompresora. Ciekawe, ciekawe. Jak ktoś takim cudem jeździ albo jeździł i wie, o co w tym chodzi, to bardzo chętnie się czegoś dowiem na ten temat. A tam po prawej stronie mijam akurat jezioro Tarnobrzeskie i akurat w tym miejscu na szybie musiał się jakiś owad rozwalić. Jakieś pole namiotowe jest, widzę, od strony drogi. Czy coś jeszcze? Nie. Pole biwakowe Mosir Tarnobrzeg. Pole biwakowe Mosir Tarnobrzeg. Całkiem ciekawa infrastruktura. To jest chyba główny wjazd na to jezioro. Po lewej stronie jakieś 3 palemki. Gdzieś tutaj też jest nowo powstałe pole kempingowe. Samochodów całkiem sporo. Cześć Grzesiu. No jadę tam, gdzie nie byłem. No tam czyściutko miałeś. Dobra, dzięki. No wiesz jak dojechać o więcej? Co ty w ogóle? Tam się nie da chyba zgubić. Mam nadzieję, potem ci o tym opowiem. A to będę widział w niedzielę może. Na rondzie pierwszy zjazd. Tu sobie musiałem odpalić Google mapy, bo po drogowskazach widzę, że na nisko w prawo, a mój TomTom nie ma w ogóle tego odcinka drogi. Tylko musiałem sobie Google mapę odpalić, się upewnić. Chyba jakaś nowa obwodnica jest, czy coś takiego. The night is young, we go, it's strong till dawn. Up all night till the morning comes, we love it so. We go, it's strong for more. Let's get it on and rave all night long. Sobie jadę tą drogą i jadę i tak mi się coś zaczyna przypominać, że ja to chyba jednak kiedyś byłem w Stalowej Woli, w zakładzie produkcyjnym IKEA. I jedzie nasze autko. Party pioneers. Party pioneers. Party pioneers. Dobra, tam przede mną za 300 metrów jest 10 ton. Coś tu już gdzieś pokiełbasiłem. Zawijam rogala na przystanku autobusowym. Muszę się to chyba wrócić do tego ronda w prawo i dojechać do Krajowej 77. Dobra. Może tu na tą trasę w Google przestawię. Bo TomTom to się już całkiem pokręcił. Objedź rondo i zjedź 4. zjazdem. Ale przy okazji się dowiedziałem, gdzie jest elektrociepłownia w Stalowej Woli. A oni tu podobno też biomasą palą. Może mi się kiedyś przydać ta informacja. Dobrze, że przez tą Stalową Wolę... Skręć w prawo na rondzie i zjedź 1. zjazdem. Dobrze, że jak się przeciskałem przez tą Stalową Wolę, to nie było to w jakichś tam godzinach szczytu. Bo mógłbym sobie bardzo pluć w brodę. A tam prosto jeszcze kombajn. Bizon pracuje. I tu jest to skrzyżowanie 10 ton z prawej strony i odtąd bym przyjechał, jakbym się nie zawrócił. Po 200 metrach skręć w prawo, 1000-lecza. Tu mamy jakąś zamkniętą drogę. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Do celu jeszcze 2 km. O kurde. 50 metrów. Wpieprzyłem się tu gdzieś w jakąś remontowaną drogę. Gdzieś tu po jakimś osiedlu jadę. Tonażówki żadnej tu nie było.
Musiałem wyskoczyć z kabiny, przesunąć sobie jeden ten słupek biało-czerwony, który jest, bo bym go ściągnął barierką w połowie naczepy. Było tak ciasno na skrzyżowaniu, a z naprzeciwka oczywiście nie znalazł się nikt na tyle życzliwy, żeby mnie puścić uzdrową. No i dobra, jest tutaj bocznica kolejowa, jest zrębka, jest ładowarka. Policja nawet nam zrębki pilnuje, widzę, stoi tam. Tylko nie wiem, czy tam wcześniej się wjeżdżało, czy tu się wjeżdżało. Ja sobie miałem tam wjazdem wcześniej wjechać, czy tu jest wjazd? No dalej jak policja stoi. Dobra, Miejsce dzięki. docelowe jest po prawej stronie. metrów. Kontrola prędkości. 100 metrów. Przy okazji jesteśmy na stacji kolejowej w miejscowości Nisko. Może się akurat uda coś złapać dla Krzyśka z kanału pociągowego. Dobra, wracam się tą samą drogą przez ten remont przez osiedle. To jest podobno dobra droga. Jest jeszcze inna alternatywa, tylko że jest trochę bardziej dookoła. No ale jak tu nie ma żadnego zakazu. 300 metrów. Ale jak tu nie ma żadnego zakazu, to trzeba to wykorzystać. Bardzo ciekawe sprzęty tu za mną jadą, się tu czają do wyprzedzania. Idą na ciągłej, na skrzyżowaniu, no ale to nic. Fajne popierdółki. Dzień dobry, w sobotę rano, 7:30. Stoję już pół godziny pod bramą w Połańcu. Pierwszy wjazd mam po godzinie 8, drugi wjazd mam po godzinie 10 i zjazd na bazę. Wczoraj jak wróciłem z Niska, zrobiłem jeszcze raz Połaniec, wróciłem na plac, załadowałem się na rano. Także dzisiaj sobota niestety będzie dosyć długa, także dobrze po południu dopiero zjadę do Sławkowa. No i trzeba się dobrze uwijać, żeby na te dwa wjazdy zdążyć. Już na bazie 16:30, koniec tego tygodnia. Dramatycznie się ta sobota ułożyła, w ogóle nic nie szło tak jak należy. Kraków calusieńki zakorkowany na powrocie. Miałem to objeżdżać gdzieś tam przez Nową Hutę, wszystko tam za Warszawę zakorkowane, bo nie ma tego łącznika od Nowej Huty do nowej S7. Ogólnie to dramat. W tym tygodniu wykręciłem 3050 km, przewaliłem sobie dwutygodniowy czas jazdy, więc lepiej pójdę sobie już do domu. Za ten tydzień serdecznie Wam dziękuję. Dzięki za reakcję pod filmem. Zdrówka, hej.